Cześć! W tym filmie pokażę Tobie krok po kroku, jak samodzielnie zmontować film na smartfonie lub tablecie z systemem Android, tak aby można było go później udostępnić na przykład na Instagramie, TikToku czy też YouTubie. Na samym początku potrzebujemy programu, który jest najlepiej bezpłatny i który ma dużą funkcjonalność, ale także żeby nie zostawiał znaku wodnego na filmie. Jest taki program. Przejdźmy do sklepu Play. Wyszukajmy program UCut. I tutaj mamy ten program. Program ma bardzo dobrą opinię, 4,8 gwiazdki, 10 milionów ponad pobrań i naprawdę bardzo dobrze działa. Kliknijmy przycisk zainstaluj. Odczekajmy chwilę, aż się pobierze i zainstaluje. A ja Wam od razu powiem, że program ma bardzo duże możliwości. Możemy przycinać filmy, łączyć, dodawać efekty. Możemy dodawać logo, naklejki. Możemy obracać filmy, zdjęcia. Naprawdę bardzo dużo różnych opcji, które możemy sobie tutaj utworzyć w zależności od naszych potrzeb. Ok, program już się zainstalował, więc zaczynamy obsługę programu. Otwieramy. Dzięki temu programowi nie musimy korzystać z komputera, ponieważ możemy zrobić zdjęcia i filmy za pomocą smartfona, połączyć wszystko w programie UCut, a efekt końcowy, czyli film, udostępnić wszystko ze smartfona, na przykład na YouTube. Więc komputer jest niepotrzebny. Kliknijmy plus. Zezwólmy na dostęp do naszych plików. I tutaj zobaczcie, mamy podział na filmy i zdjęcia z naszego smartfona. Dodajmy sobie dla przykładu dwa filmy. O, na przykład ten i na przykład ten. Dodajmy też jedno zdjęcie, czyli mamy dwa filmy, jedno zdjęcie. Kliknijmy strzałkę i teraz Wam po kolei pokażę, co tutaj można robić. Tu na dole mamy scenorys, czyli taki timeline, linię czasu, na której mamy nasze pliki. Tutaj mamy różne funkcje, które będą przypisane do różnych plików, czyli do zdjęć i do filmów będą różne funkcje. Na samym końcu mamy takie Q&A, gdzie możemy sobie kliknąć i podejrzeć różne podpowiedzi, co jak zrobić. Wszystko jest w języku angielskim, ale myślę, że bez problemu domyślimy się, o co chodzi, ponieważ są także obrazki, czyli jak dostosować dźwięk, jak zaimportować zdjęcia, jak dodać muzykę i tak dalej, i tak dalej. Dużo tego wszystkiego jest. Nawet napisy możemy dodać. A także nagrać swój dźwięk w filmie, czyli narrację. Ok, wróćmy. I po kolei. Na samym początku mamy tutaj film. Chcemy go sobie przyciąć, więc skorzystajmy z opcji Trim. Przycinanie od lewej, zaraz Wam pokażę. O, tu. O, powiedzmy, że odtąd i dotąd. Nie dość, że mamy opcję przycinania, to mamy informację, ile materiał będzie totalnie zajmował czasu. Można dodatkowo korzystać z takiej opcji jak przycinanie, łączenie. Tak więc naprawdę bardzo bogaty program, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Tak nam odpowiada, więc ok. Materiał tutaj. Ten jest troszeczkę dłuższy, ten drugi klikamy. 34 sekundy. Też w trim. Przycinamy sobie. O, na przykład odtąd dotąd. 8 sekund za dużo. Ustalmy, o, tu jest 5 sekund, jest dobrze. I ok. Tutaj mamy obok zdjęcie nasze. Domyślnie ma 4 sekundy, więc też możemy zmienić jego długość odtwarzania. Tu jest duration. Na przykład na około 2 sekundy. O. I to zdjęcie możemy nawet zmienić jego kolejność, żeby ono nie było na końcu, tylko przytrzymać palcem i przesunąć na przykład tu. I tak samo ze wszystkimi plikami. Czyli posortować odpowiednio. Klikamy OK. Co możemy tutaj jeszcze robić? Dużo funkcji jest przy zdjęciach. Jak mamy tu kliknięte zdjęcie, zobaczcie, zaznaczone, to możemy tutaj, zobaczcie, różne rzeczy robić, takie jak rozdzielanie, akurat zdjęcie jest zbyt krótkie. Można kropować, czyli kadrować, zobaczcie.
a być może nie chcemy całego. Możemy w proporcji 16:9 pod TikToka, pod różne inne formaty, YouTube, Instagram i Free, czyli tak jak było w oryginale. Inne opcje, jakie tutaj widzicie, to obracanie, bo być może zdjęcie na odwrót zrobiliśmy, albo lustro w poziomie lub w pionie, w zależności od potrzeb. Można oczywiście skopiować ten dany plik i utworzy się obok duplikat. Można też skasować, delete. Więc jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo bogato. W miejscu, gdzie mamy filmy, tak jak tu pierwszy i ostatni, mamy funkcje takie jak też obracanie, też możemy to zrobić. Też możemy kropować, czyli kadrować film. Tak więc i filmy, i zdjęcia mają bardzo dużą funkcjonalność. Bardzo istotną rzeczą jest to, że możemy sobie ściszyć dźwięk przy danym filmie, bo być może jest głośno, bo do końca możemy ściszyć, albo tylko trochę. Na 20%. Przy tym filmie też możemy to oczywiście zrobić. Proszę bardzo. Dodatkowo przy filmach możemy zwiększać lub zmniejszać prędkość odtwarzania filmu, czyli szybciej będzie odtwarzany, albo wolniej, czyli takie slow motion. Co jeszcze tu możemy robić takiego? Już patrzę. Przy filmach chyba nie więcej, przy zdjęciach też już nie więcej. Ok, kliknijmy w dowolne miejsce i tu mamy teraz ogólne informacje, ogólne funkcje. Tu są filtry, muzyka, efekty, tekst, sticker, czyli naklejki, prędkość całego filmu, nie poszczególnych elementów. Tu jest tło, możemy nawet tło jakieś ustalić, jeżeli będzie taka potrzeba. No na przykład zobaczcie, czarne. Gdyby była inna tutaj proporcja, to wtedy czasem tło jest potrzebne, ale gdy nie musimy, to nie wykorzystujemy. Dalej mamy tutaj rekord, czyli nagrywanie. Zobaczcie, zezwalamy na mikrofon, na dodawanie dźwięku i możemy kliknąć i po prostu nagrać sobie narrację do tego filmu. Dzięki czemu wcześniejsze przyciszanie filmu może być przydatne albo do zera, albo do mniejszej wartości. Tutaj także możemy przyciszyć, ale nie do zdjęcia, tylko do filmu. Tak więc fajnie to wszystko się tutaj prezentuje. Obracanie. Wszystko idzie w tych głównych opcjach, chcesz tu zrobić. Na samym początku dodajmy sobie muzykę. Dajmy na sam początek My Music, chcę akurat swoją muzykę jakąś. O, mam tu jakąś muzykę, proszę bardzo. Jeżeli mi odpowiada, klikam Use, użyj. Tu mamy różne podpowiedzi, w jaki sposób dostosować muzykę. I tutaj jest muzyka cała. Ale ona jest trochę za długa, jak widzicie, prawda? Więc klikam muzykę. I tutaj tym suwaczkiem sobie dopasuję do końca. Tak, żeby ona obejmowała tylko i wyłącznie mój projekt. Więc muzykę sobie dopasowaliśmy. Teraz z tą muzyką, jeżeli ją kliknę sobie, zobaczcie, można ustalić sobie głośność. I tu jest bardzo fajna funkcja, bo zobaczcie, mamy i głośność filmu, i głośność muzyki, więc możemy jednocześnie dopasować głośność podkładu. Jak widzicie, jest to bardzo, ale to bardzo wygodne. Można dodać do muzyki także fade'y, czyli zwiększanie i zmniejszanie głośności. Na przykład na, o tutaj 2 sekundy. On będzie tak opadał. Słyszycie? Czyli dźwięk się tak wycisza, a na samym początku tak powoli zgłaśnie, a nie od razu. Co jeszcze tu możemy robić? Jeszcze są inne jakieś opcje oczywiście, ale z tej podstawy to wystarczy. Kliknijmy teraz znowu w dowolne miejsce, tak żeby wszystko można było tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Teraz skorzystajmy z filtrów. Filtry. Jakie filtry mamy? Dużo tego jest, więc można naprawdę dopasować sobie filtry tak, żeby ten film wyglądał bardzo profesjonalnie. Niektóre filtry są dostępne, ale trzeba mieć wersję Pro programu, czyli wykupić pełną wersję. Ale jest bardzo dużo różnych filtrów, które można dopasować sobie względem potrzeb, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
O, tu na przykład story. Proszę bardzo. Można dopasować kontrasty filmu. Zobaczcie. Więcej koloru. Winietowanie. Ostrość. Wiele i jeszcze raz wiele funkcji tutaj jest. Tak więc możemy naprawdę świetny projekt sobie stworzyć szybciej znacznie niż w komputerze. Za pomocą naprawdę profesjonalnych programów. A ten program daje nam bardzo duże możliwości. Przejdźmy do następnej opcji. Efekt. Efekty. Co to są efekty? Wybieramy jakiś efekt. Zaraz sobie jakiś znajdziemy. A na przykład tu jest taki efekt starej kasety VHS. I ja chciałbym, żeby ten efekt mi się tu pojawił na filmie, więc przytrzymuję efekt. O, przez ten kawałek. I na fioletowo został zaznaczony efekt, w którym miejscu on będzie. Potem na filmie jeszcze być może chciałbym go o tu przez kawałek. A tu bym chciał jeszcze trochę dalej inny efekt shadow. A tu być może na końcu jeszcze chciałbym efekt. Co my tu mamy za efekty? Efektów jest pełno, jak widzicie. O, na przykład tutaj jakiś jest ghost. O, to sprawdźmy. O, ta końcówka, taki ghost. Zobaczcie, jaki wypas, że tak powiem, z tym jest. Tu jest jakiś jeszcze beat, magic, jakieś lustra. Ale zostawmy tak jak jest. I kolorkami, jak widzicie, są tutaj oznaczone efekty, gdzie zostały użyte w całym projekcie. Klikamy OK. Unlock Premium Content, Glitch Line. To ja usunę ten efekt, bo ten efekt był akurat tylko i wyłącznie z pełnej wersji, z tego co rozumiem. Więc dlatego tam go nie wykorzystaliśmy sobie. I spójrzcie teraz, co jeszcze można dodać. Oprócz efektów można dodawać napisy, tekst. Napiszmy test. I co to można z tym robić? Powiększać, obracać. Kolor napisu, czarny. Czcionka. Do wyboru jest tego tutaj naprawdę sporo. Można pobrać bezpłatne czcionki. Ale to chyba tylko w pełnej wersji. Zaraz zobaczymy. Free. A trzeba tutaj chyba obejrzeć wideo, żeby dostać za friko. Tak więc nie będziemy tam oglądać niczego. OK, test. Co jeszcze tu można robić? Dostosowanie, czyli tu, o proszę bardzo, rozstrzelenie. Przeźroczystość. Zobaczmy, czy Enter też zadziała. Klawiatura. Tak, działa też po Enterze. Więc można linię nawet zrobić sobie tutaj. Fajnie się to wszystko prezentuje, bo naprawdę fajnie można tutaj podziałać po prostu w tym programie z obsługą tych napisów. A to jest bardzo istotne. No dobra, tak więc napis mamy, ten napis usuniemy, ten tutaj wróćmy do niego. Troszeczkę go sobie tu pomniejszymy, powiedzmy. Tu edytujemy. Tutaj zmienimy czcionkę. Tu kolor. Tak więc jak widzicie, możecie spokojnie dopasować sobie do własnych potrzeb te napisy, na przykład na filmie, opisując dane miejsce. Kolorystykę, jakieś cienie tu nawet można zrobić, zobaczcie. O, cienie w kolorze nawet jakimś. Bardzo profesjonalny, bardzo fajny program. Udany moim zdaniem, bardzo udany program. Border, czyli otoczenie, zobaczcie. Profeska, naprawdę profeska. Super, super. I tu oczywiście, czy chcemy te napisy do końca, czy tylko w danym miejscu, to sobie dopasujemy zawsze tymi suwakami. Jeżeli klikniemy na napis i lekko będziemy go chcieli przesunąć, to podpowiedź wskakuje, czy chcemy do końca wideo na przykład, czyli na cały film. Napisów można dodawać dużo, więc nie trzeba się tu przejmować. Dodajmy jeszcze jeden test, 2 testy, albo dobra, testy. I zobaczcie, może być napis i napis, czyli może być kilka warstw napisów, czyli nie tylko jeden w jednym miejscu. I to też jest solidny plus, bo wiele programów tego nie ma. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Efekty, stickery. Tu są jeszcze naklejki. No to naklejki takie jak znamy z naszych komunikatorów. Można sobie je tu dodać. Tu są jeszcze stickery takie, czyli dodać po prostu zdjęcie. Możemy na przykład logo. Gdzie my tu mamy logo? Wejdźmy do katalogu z logo. I powiedzmy, że tu mamy chyba logo przeźroczyste. O i proszę bardzo, PNG. Logo sobie dodajemy bez najmniejszego problemu. Hop. Proszę bardzo, gotowe. Super, naprawdę super sprawa, jestem z tego programu bardzo zadowolony. Polecam Wam jak nic.
no bo sami widzicie, że warto i bardzo dużo opcji. I na samym końcu jeszcze, co tu stickery, w zdjęciach tu jeszcze jest opcja Adjust, czyli możemy dopasować sobie jakiś tam select sticker i ten, dopasować jego przeźroczystość. To taka informacja, bo to się może komuś przydać. Dużo opcji i na samym końcu, gdy już cały projekt jest, przeglądamy go. Efekty, wszystko widać. Oczywiście to jest tylko taki projekt testowy, ale możliwości są ogromne. Wszystko robimy palcem, raz, dwa i gotowe. Więc nie musimy nawet komputera używać do tego, żeby wytworzyć film i go udostępnić w internecie. Na samym końcu, gdy wszystko jest OK, klikamy Save. Wybieramy rozdzielczość, jaka jest dostępna. U mnie maksymalna rozdzielczość w smartfonie to 1080p i jakość. Oczywiście im mniejsza jakość, tym plik będzie mniejszy. Ma high to 14,8 MB w moim przypadku. Keep draft, zostawiam sobie draft, czyli ten projekt. Klikam Save. Zostawiam ten draft po to, żeby można było do niego wrócić, gdybym chciał coś jeszcze poprawić. I w tym momencie renderuje się materiał. I zaraz będziemy mieli gotowy film, który będziemy mogli udostępnić na przykład na YouTube. Zapewne Was to interesuje, jak to się robi, więc Wam pokażę jeszcze, jak to się robi. OK. Nie no, ja jestem zadowolony, ale teraz nie będę oceniał programu, więc gotowe. Albo możemy udostępnić od razu materiał, korzystając z tych ikonek, jakie tutaj są, do tych wszystkich oczywiście programów, albo przejść po prostu do galerii w naszym urządzeniu i w katalogu UCAD tutaj jest nasz film. Odtwarzanie jest wstrzymane pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że w tym momencie nagrywam ekran smartfona. Dlatego są takie drobne problemy. Ale wszystko jest OK, film mamy gotowy. Jeżeli film mamy gotowy, jesteśmy już w galerii, możemy przycisnąć, udostępnić, wybrać YouTube na przykład i tutaj oczywiście wybrać nazwę kanału, jaki mamy, na przykład forum wiedzy, wprowadzić tytuł, na przykład góry, opis jakiś tam wpisać, fajnie było, wybrać na razie prywatność prywatną, lokalizację można wprowadzić, nie trzeba i prześlij. Film się będzie przesyłał, a następnie będzie można go udostępnić w studiu YouTube, taka aplikacja YouTube Studio i tam udostępnić możemy film. Bo jeżeli teraz byśmy dali tu już prywatny na publiczny, to film od razu by był publiczny, mimo że miałby bardzo kiepską na początku rozdzielczość, bo film musi się jeszcze przetworzyć. Zatem najpierw dodajemy jako prywatny i tak po około 20-30 minutach najlepiej przejść na oczywiście prywatność publiczną. Wtedy dopiero będzie w pełnej rozdzielczości. Tak więc jest to banalnie proste. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że ten program Wam się spodobał i zachęcam Was do tego, abyście UCAD sobie zainstalowali i będziecie mogli bez problemu sobie edytować swoje materiały w swoim smartfonie lub tablecie z systemem Android. Dziękuję za uwagę, czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, kolejne poradniki niebawem. Cześć!